Cześć, witajcie moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Witam was ja i oczywiście całe nasze futrzaste towarzystwo. Psy pozdrawiają psy, koty pozdrawiają koty, a my wszyscy razem pozdrawiamy was, opiekunów, przyjaciół zwierząt i wszystkich tych, którzy mają w sercu choć odrobinę miejsca dla naszych mniejszych braci. W tej chwili, kiedy nagrywamy ten podcast, obok mnie leży pies, który udaje, że śpi. Drugi pies naprawdę śpi, a jeden z naszych kotów siedzi na parapecie i patrzy na mnie takim wzrokiem, jakby oceniał całe moje życie. I kto ma kota, ten dokładnie wie, o jakim spojrzeniu mówię. Bo kot potrafi spojrzeć na człowieka w taki sposób, że człowiek nagle zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie zrobił w życiu czegoś głupiego. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o kotach, o tych niezwykłych stworzeniach, które od tysięcy lat żyją obok człowieka, a mimo to wciąż pozostają jednymi z najbardziej tajemniczych zwierząt na świecie. Bo prawda jest taka, że koty są jednocześnie bardzo blisko ludzi i bardzo niezależne. Potrafią przyjść, położyć się obok nas, mruczeć tak spokojnie, że nagle cały stres z dnia gdzieś znika, a chwilę później wstać, odwrócić się i odejść z miną, jakbyśmy w ogóle nie istnieli. I w tym właśnie jest cały urok kota. Zanim jednak zaczniemy naszą dzisiejszą opowieść, mam do was małą prośbę. Jeśli lubicie Kundel Podcast, jeśli lubicie słuchać o zwierzętach, jeśli chcecie, żeby takie historie trafiały do coraz większej liczby ludzi, zostawcie proszę lajka pod tym odcinkiem i zasubskrybujcie kanał. To dosłownie chwila, jedno kliknięcie, a dla nas ogromna pomoc. Bo dzięki temu więcej osób dowiaduje się o zwierzętach, o ich potrzebach i o tym, że naprawdę warto być dla nich dobrym człowiekiem. No dobrze, zaczynajmy. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy wasz kot kiedyś nagle, zupełnie bez żadnego powodu, zaczął biegać po domu jak mały huragan? Taki sprint przez całe mieszkanie. Kanapa, dywan, fotel, parapet, czasem nawet człowiek staje się częścią tej przeszkodowej trasy. Jeśli tak, spokojnie. Wasz kot nie oszalał. To zjawisko ma nawet swoją nazwę. W języku angielskim mówi się na to zoomies. To moment, kiedy kot nagle wyrzuca z siebie nadmiar energii. Najczęściej dzieje się to wieczorem albo w środku nocy, czyli dokładnie wtedy, kiedy człowiek chciałby już spokojnie odpocząć. Kot natomiast uważa, że to jest idealny moment na trening olimpijski. W naszej fundacji też mamy takiego jednego mistrza nocnych sprintów. W dzień wygląda jak aniołek. Leży, przeciąga się, patrzy spokojnie, aż człowiek myśli, że to najbardziej spokojne stworzenie na świecie. A potem przychodzi noc. I nagle ten sam kot zamienia się w torpedę. Koty mają zresztą zupełnie inny rytm aktywności niż ludzie. Najbardziej aktywne są o świcie i o zmierzchu. W naturze właśnie wtedy polują ich potencjalne ofiary, więc organizm kota jest przygotowany do działania właśnie o tych porach. Czyli kiedy my chcemy spać, kot dopiero zaczyna planować dzień. Jest jeszcze jedna rzecz, która wielu ludzi zaskakuje. Koty wcale nie miauczą do siebie. Tak, to prawda. Miauczenie to dźwięk, który koty rozwinęły głównie po to, żeby komunikować się z człowiekiem. Dorosłe koty między sobą używają raczej innych sygnałów. Zapachów, ruchów ogona, ustawienia uszu, spojrzeń. Czyli można powiedzieć, że kot stworzył specjalny język tylko po to, żeby rozmawiać z nami. I kiedy kot miauczy, bardzo często próbuje nam coś powiedzieć. Może być głodny, może chcieć wyjść, może chcieć zwrócić na siebie uwagę, a czasem po prostu sprawdza, czy człowiek jeszcze działa. Koty potrafią też rozpoznawać głos swojego opiekuna. Badania pokazują, że koty doskonale wiedzą, kiedy ktoś je woła. Rozpoznają głos swojego człowieka nawet wtedy, kiedy znajdują się w innym pomieszczeniu. Problem polega tylko na tym, że kot nie zawsze widzi powód, żeby na to reagować. Czyli kiedy wołacie kota, a on siedzi i nawet nie ruszy uchem, to nie znaczy, że was nie słyszy. On was słyszy. Po prostu w tej chwili uznał, że nie ma ochoty. I to jest chyba jedna z największych różnic między kotem a psem. Pies myśli,
Mój człowiek mnie woła, biegnę. Kot myśli, mój człowiek mnie woła, ciekawe czego znowu chce. Koty mają też niesamowite zdolności fizyczne. Na przykład potrafią skakać naprawdę wysoko, czasem nawet 6 razy wyżej niż długość ich własnego ciała. Dlatego tak często znajdujemy koty w miejscach, które wydają się absolutnie niemożliwe. Na szafach, na lodówkach, na najwyższych półkach. I jest jeszcze jeden powód, dla którego koty tak bardzo lubią wysokie miejsca. Z wysokości wszystko widać lepiej. A kot, mimo że mieszka w naszym domu, wciąż pozostaje małym drapieżnikiem. Lubi obserwować otoczenie, kontrolować przestrzeń, mieć wszystko na oku. Koty mają też niezwykle czułe wąsy. I wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że wąsy kota to nie tylko ozdoba. To bardzo precyzyjne narzędzie orientacji w przestrzeni. Dzięki nim kot potrafi ocenić, czy zmieści się w jakiejś szczelinie, jak blisko znajduje się przeszkoda, a nawet jak porusza się powietrze wokół niego. Dlatego nigdy nie powinno się przycinać kotu wąsów. Dla kota to trochę tak, jakby człowiekowi odebrać część zmysłu dotyku. Koty potrafią też śnić. Tak samo jak psy i ludzie przechodzą przez różne fazy snu. Kiedy kot śpi bardzo głęboko, czasem można zauważyć, że poruszają mu się łapy, drgają wąsy albo ogon. Bardzo możliwe, że właśnie wtedy kot śni o polowaniu albo o czymś zupełnie innym. Może o wielkiej misce z jedzeniem. A skoro już mówimy o jedzeniu, wielu opiekunów kotów zna ten moment, kiedy kot patrzy na miskę z jedzeniem, potem patrzy na człowieka, potem znowu na miskę i nagle zaczyna zachowywać się tak, jakby od tygodnia nic nie jadł. A przecież jadł. Czasem nawet 5 minut temu. I tak właśnie wygląda życie z kotem. Pełne małych tajemnic, dziwnych zachowań, spojrzeń, których do końca nie rozumiemy i momentów, które potrafią rozbawić człowieka do łez. I może właśnie dlatego koty są tak fascynujące. Bo nigdy nie są do końca przewidywalne, nigdy nie są do końca oczywiste, zawsze zostawiają w sobie odrobinę zagadki. Jeśli macie kota, napiszcie w komentarzu jedną rzecz, którą robi i której kompletnie nie potraficie zrozumieć. Jest ogromna szansa, że ktoś inny ma dokładnie taki sam przypadek. A jeśli podobał Wam się ten odcinek Kundel Podcastu, zostawcie proszę lajka i subskrypcję. Dzięki temu takie historie trafiają do coraz większej liczby ludzi, którzy kochają zwierzęta tak samo jak my. A to, wbrew pozorom, dopiero początek. Bo o kotach można opowiadać naprawdę bardzo długo. I im dłużej człowiek z nimi mieszka, tym więcej odkrywa rzeczy, które potrafią zaskoczyć. Dlatego w jednym z kolejnych odcinków wrócimy jeszcze do tego tematu i opowiemy o następnych rzeczach, które robią koty, a które dla wielu opiekunów wciąż pozostają małą zagadką. My wracamy do Was już za tydzień i tym razem będzie odcinek o psach, bo wiemy, że słuchają nas zarówno kociarze, jak i psiarze, a w Kundel Podcast każdy zwierzak ma swoje miejsce. Trzymajcie się ciepło, pogłaszczcie dziś swojego kota albo psa, a jeśli Wasz kot siedzi gdzieś wysoko i patrzy na Was z góry, to znaczy tylko jedno – on już wie wszystko. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.